Słuchajcie, kalendarz z marca 2011 roku. To jest ta data, kiedy była katastrofa w Fukushimie. 11. W poprzednim odcinku z Fukushimy odwiedziliśmy ikoniczne miejsca, aby sprawdzić, jak zmieniły się od czasu naszej poprzedniej wyprawy w 2019 roku. Dziś natomiast wejdziemy w głąb strefy do miasta Futaba. Jeszcze nie tak dawno Futaba znajdowała się w czerwonej zamkniętej strefie, do której nie można było wejść. Obecnie po przeprowadzonej dekontaminacji niektóre bramy zostały zdjęte, co umożliwiło wjazd na jej teren. Futaba znajduje się w linii prostej zaledwie niecałe 4 km od reaktora Daiichi, więc była jedną z pierwszych ewakuowanych miejscowości. Na jej terenie do dziś dnia pozostało wiele opuszczonych budynków, których nikt nie ruszył od 11 marca 2011 roku. Widać, że Futabę później oddali, bo jest już coraz więcej się nam pokazuje opuszczonych różnych budynków. Dojechaliśmy do Futaby, zostawiamy tutaj na parkingu. Nie wiem, czyj to jest parking i o co tu chodzi, ale nie było żadnego zakazu. No tutaj masz jakiś urząd pewnie po lewej. Może być. A tutaj w ogóle masz ich tą świątynię Shinto. Też możesz pokazać. Wtedy tutaj, jak my byliśmy, nie było opcji, aby wejść, w ogóle wjechać bez żadnych pozwoleń. I zaczyna robić się już coraz ciekawiej. Jakiś sklep. Tu sklep z pasmanterią był, widzisz? Jubiler? A nie jubiler, tylko takie różne pierdółki i świecidełka. No, z jakimiś rzeczami do ciuchów, co nie? Aha. Zobacz, ale tutaj jeszcze nie zdążyli tego uprzątnąć. Było coś, już zburzyli. Tak, ale nie do końca. Będą kuć pewnie, no dobra, ty, to rozdzielmy się. Ja pójdę tu w lewo, ty prosto. Prosto i gdzieś się tam spotkamy. Pamiętaj, bo dużo policji jeździ. Wiem. No. Dzisiejszy dzień jest takim trochę dla nas dniem takiego rekonesansu, bym powiedział. Bo chcieliśmy zobaczyć, jak było, ale również i zobaczyć te miejsca, które kiedyś były zamknięte, a teraz otwarte. I na przykład, proszę, parking na rowery 2011 roku leżą na 100%. Właśnie tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, tutaj jeździ dużo policji, jak wcześniej, jak byliśmy tutaj 4 lata temu, no to wiadomo, tutaj to w ogóle byśmy nie wjechali, ale policji nie było prawie w ogóle, to teraz tej policji, po tą policję co chwila gdzieś mijamy. To już wszystko jest zawalone. O, tu wejdę. Po cichutku. Ten warsztat mi się właśnie podoba. 2 samochody takie opuszczone stoją. Wejdę tam. Trochę jak w dżungli bym był. Coś jedzie. Jakiś zwykły samochód to był. Ale trzeba po prostu, po raz któryś raz powiem, ale jak raz nas tutaj złapią, to pewnie się nic nie stanie. Ale potem będą nas śledzić. Dotarłem na jakiś parking. Nie mam bladego pojęcia, co to kiedyś było, ale jest tutaj dozymetr 0,15 mikrosieverta, a nasza Terra co na to? 0,21. Tutaj było jakieś zaplecze tego sklepu. Taczki. To były toalety. Nie mam bladego pojęcia, gdzie idę. Po prostu idę przed siebie i gdzieś tam dojdę. To jest taka bania, że ja nie wiem, czy nie idę komuś po ogródku. Ale nie, chyba nie. Mam ze sobą lampę, ale nie chcę jej na razie używać, nie muszę. Jaki żółw, widzicie to? To jest zapewne prawdziwy żółw. Tutaj są te kubeczki, które mi się tak podobają. Jeszcze jakaś waga, telewizor. To jest czyjś dom, przed którym jeszcze zostały samochody po prostu. Myślałem na początku, że to jest warsztat jakiś, a to jest podwórko. I tutaj był salon, a tutaj, widzicie, w tych wnękach była sypialnia. Tutaj dalsza część salonu,
żółwik. No i tam jest aneks kuchenny. Znalazłem kibelek, ale zwykły, o dziwo, bez podmywania tyłka. Jeszcze lodóweczka tutaj stała. No tutaj coś na zasadzie tarasu było. Ale tam, widzicie? W ogóle koparka. Ale tu jest sprzętu. Wszystko jest takie, było wcześniej. Po prostu nie wiem, czemu to jest porozrzucane. Czy to właśnie po tej katastrofie, czy po prostu właściciele stąd wychodząc, opuszczając to miejsce, to wszystko wzięli to co cenne i zostawili resztę? Ciężko mi powiedzieć, nie mam na to odpowiedzi. Ale teraz muszę się skradać do wyjścia. Jakby się tak dobrze wsłuchać tutaj w okolice, to tą ciszę przerywają tylko dźwięki wkrętarki robotników, którzy to wszystko rozkręcają. Ej, tu jakaś chyba świątynia była, bo jest taki wielki dzwon, a tutaj jest ten taki pal, którym w niego uderzali. Może to była jakaś świątynia i tak to wygląda. Znalazłem opuszczoną świątynię, ale taką ogromną. No to spoko, tylko musimy się gdzieś spotkać. No to ja ci wyślę zaraz pineskę, gdzie jestem, dobra? Dobra, elo. No, nara. Ty, ale to jest sztos, co? No. Niesamowite Ciekawe, miejsce. to jest prawdziwe złoto w ogóle. Nie, no co ty, to nie jest złoto prawdziwe. Ale zobacz, tutaj jest takie coś. Chodź ze światłem, bo ja nie wziąłem sobie lampy, bo to szybko wszystko. Tutaj są, widzisz, ich takie dary chyba, które oni składają. Tutaj kadzidełka. Nie, tu są kadzidełka. Pali. Tutaj się gasi, tutaj są zapalniczki, tutaj masz jeszcze... Jakieś takie te świeczki i świeczkę. Ciekawe, czy zapalniczka jeszcze działa. Czy ktoś tutaj jeszcze przychodzi? No co ty, wątpię. Ale tu mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia. Zobacz, że wszędzie na ścianach są takie złote jakieś... Pamiętasz, jak byliśmy w Tokio, to kupiliśmy takie wróżby. Tak. Złote. To są może jakieś złote trójce myśli. Tylko to jest zrobione z deski. Ale nie wygląda. Pozłacanej. To są jakieś księgi ich. Ty, ale tu są tu są te. To się zwoje nazywa? Papirusy to jest takiego. Zobacz. Patrz. Mhm. No raczej nie będzie tutaj daty produkcji, co nie? To jest w ogóle ręcznie malowane chyba, co? Tak mi się wydaje, no. Ale to w ogóle jakby oni to wyciągnęli na taką płachtę. Może żeby się nie zniszczyło. Pamiętaj, że my jesteśmy w miejscu, które jest już dosyć długo opuszczone. Może kapać na przykład z tego sufitu jak leje mocniej i to jest miejsce, gdzie te księgi, żeby nie mokły. Zobacz, są pozawijane inne w gazety. W ogóle wydaje mi się, że to po czym my chodzimy, to są takie maty i tu powinniśmy chodzić już bez butów, jeżeli no jakby to była świątynia, tak? To na pewno. To jest taki ich ołtarz. Ołtarz, co nie? Tu się dary chyba składało? Nie wiem, kompletnie nawet nie wiem, jaka to jest religia, wiesz? No oni nie mają Shinto. Może to jest to. Właśnie to ciężko mi powiedzieć. Wszystko w złocie. Tutaj trochę jak nasze takie aniołki. Zobacz. Aha. Wychodzimy ze świątyni i musimy cofnąć się do samochodu po baterię do tego aparatu, bo tak dużo jest tak dużo kręcenia, że moment pada. Nie da się ukryć, że Futaba jeszcze jest opuszczonym miastem. Nie tak jak już chociażby Namie, które jak widzieliście praktycznie było całe oczyszczone. Chodźcie do kolejnego jakby przejścia. Trzeba tutaj szybko iść. Lodówka jeszcze została. I musiałem szybko przejść, żeby nie było mi widać z ulicy.
włączę latarkę. Lampę znaczy się. Nie wiem, co to może być. Jakieś kasety, kartridże. Tutaj podłoga się zawaliła. Ten budynek jest w dużo gorszym stanie. Ciężko mi będzie tutaj iść. No po prostu to jest jedno wielkie śmieciowisko. Widzicie? Jak tamten w miarę wyglądał, to tutaj nawet sufit już się wali. Patrzcie się, naciskam na podłogę i ruszy się wszystko. Nie chcę sobie krzywdy zrobić, dlatego wolę stąd chyba pójść do następnego miejsca. Tu jakieś ślady szczurów jeszcze widać. Tu była jakaś knajpa. Tutaj jest kuchnia większa. Tam zapewne, jak widzicie. Aha. Lada. Tutaj stoliki mogły być. A to była część sypialniana. Wyłączyłem pikanie dozymetru, bo już mnie zaczęło irytować po całym dniu. Mamy 0,18 tutaj, czyli norma. No, to się zmieniło na 0,19. Dobra, wszystko mam przeładowane, gotowe, lecimy dalej, co? Tak jest. I słuchajcie, bardzo ważny komunikat. Jeśli doceniacie naszą pracę i podoba wam się to, co robimy i chcielibyście nas jakoś wesprzeć, to naprawdę nie trzeba wiele. Wystarczy nacisnąć przycisk subskrybuj, dzwoneczek. Nie kosztuje to was, sądzę, na tyle dużo energii, żeby tego nie zrobić, a dzięki temu pomożecie nam dalej się rozwijać. No i będziemy mogli jeździć w takie miejsca jak to, a wy będziecie mogli takie miejsca jak to widzieć. Zauważyłem jedną rzecz, że jest 15:25, ludzie wyszli z pracy i chyba wszyscy już kończą robotę, wiesz, więc będziemy mieli może i spokój. Słyszysz? Tak. Pamiętasz, jak kiedyś byliśmy? Była ta przerwa ogłaszająca, znaczy był dzwonek ogłaszający przerwę albo koniec pracy. Dzwonek ogłaszający koniec pracy. Przed chwilą wspominałeś o tym, że możliwe, że tutaj się już zaraz skończy praca i było słychać ten dzwonek, tak, jakieś gadanie, więc możliwe, że właśnie Fajrant. No i zobacz, że jakby jest coraz większy ruch samochodów tutaj. Tak jakby rzeczywiście już kończyli robotę, to nie? No może oprócz tego pana to tutaj coś kopie, czy tam otwiera wodę. Aż by się chciał tam wchodzić. Na razie tego nie zrobimy ze względu na to, że tutaj, jak widzicie, za Kubą... Ja do niego próbowałem wejść, on jest zamknięty. A, czyli już... No zresztą tutaj za Kubą jest pan, który liczy, oblicza zapewne coś na zasadzie tego terenu, który tutaj jest. Coś zostało zniszczone i coś będą stawiać. Stary. To jest jakiś jubiler. Chyba, nie? No. Ale zobacz, że kosztowności są zabrane. No tutaj gdyby były jakieś złoto i tak dalej, no to ja bym to zabierał. No. Mimo to, że napromieniowane, to nie? Ale paski do zegarków zostały, chyba najmniej wartościowy sprzęt. W ogóle widzisz te furki? Ich tutaj jest dużo. I wydaje mi się, że teraz właśnie trwa oczyszczanie tego miasta. Oni sobie jeżdżą takimi samochodzikami tutaj i po prostu czyszczą to wszystko. A za parę lat po tym nie będzie nawet śladu. Jeszcze mnie jedna rzecz zastanawia. Tam na dachu są takie worki. I nie wiem, czy to wiatr je nawiał, czy po prostu tak wygląda to jakieś, nie wiem, w procesie dekontaminacji, czy coś, to nie? Ciężko powiedzieć. Jest tutaj dużo niewiadomych, ponieważ to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inny koniec świata. No. A no, działają szybko i tak, że tego nie widać. Dokonujemy podziału. Konrad skręca w prawo. Ja idę tutaj. I już na dzień dobry mamy opuszczone samochody. Tu jest jakieś żółte coś, takie malusie. A to Suzuki jest, ok. Taki fajny, malutki taki. A widać, że już długo stoi, bo nasze wycieraczki mu zardzewiały. Natomiast tutaj, zobaczcie, jest myjka Kärchera, która też stoi nieruszona. Tutaj też tak nie za bardzo chcemy od razu wbijać z głównej ulicy z uwagi na to, że tam jest pan, który coś kręci, chyba wodę w asfalcie. Znaczy, wodę to źle zabrzmiało. Otwiera jakiś zawór. Mam wrażenie, że to jest ostatni moment na to, żeby odwiedzać Fukushimę. Serio.
bo za chwilę tutaj wszystko zostanie po prostu wyremontowane. Spójrzcie. W ogóle to jest dla mnie bardzo dziwne. Samochód, który sobie stoi opuszczony od jakichś 12-13 lat. Od 12 lat. I nikt go nie rusza. Ale tak naprawdę to miasto otworzyli jakieś 2 lata temu. Więc może dlatego. Takie małe przejście pomiędzy dwoma domkami. Po prawej stronie były te z tymi samochodami. Zobaczmy, a to jest w ogóle otwarte. Po prostu drzwi wypadły. Buty New Balance'a. Jakiś na dole jest sprzęt Soniacza. U góry, jak zobaczycie, są jeszcze zdjęcia chyba właścicieli. Słuchajcie, kalendarz z marca 2011 roku. To jest ta data, kiedy była katastrofa w Fukushimie. 11. Tutaj leży taki wielki kot, na szczęście, widzicie? Co macha łapką. Małe mieszkanko. To chyba były właściciel. Nie mam do tego pojęcia, ale tutaj jest taki jakiś ołtarzyk. Nie wiem, czy to są jakieś cukierki. Nie. Po prostu to takie jest kolorowe coś. Tam jeszcze akwarium. Kaczka w akwarium, oczywiście sztuczna. Tylko odbicie zobaczę samochodów, które tu przyjeżdżają w tych górnych szybach. Ja pójdę w stronę Jakuba, bo tam nie ma tyle ludzi i samochodów, więc jeszcze się przejdę tam i może wbiję do jakiegoś z tych domów. Tutaj kolejny mały samochodzik. Wszystko jest opuszczone. Fajnie to wygląda, bo możecie zobaczyć to, jak wygląda to miasteczko, jak ja po nim chodzę, ale też czasem się da wejść do niektórych z tych właśnie domów, a tam, gdzie się da wejść, tam wchodzimy. To jest w ogóle jakiś dom starców, widzicie? Tylko że jest zamknięty. Tutaj widać. Jeszcze te 4 lata temu, co byliśmy, takie miejsca to w ogóle zapewne były otwarte. W tym momencie już raczej wszystko jest pozamykane, ale może. Tutaj widzę jakby otworzone. A nie, wydawało mi się, że to jest dziura, a to są szyby. I one wszystkie są. Więc tędy raczej nie wejdę. Tutaj. Tak nie ma jak. Zobaczymy jeszcze. Idziemy dalej, ale na ziemi zauważyłem takie wytyczone trasy i nie wiem, czy to nie jest to, co robili tam ci panowie, że to będzie jakaś nie wiem, wodę będą ciągnąć czy coś takiego, a to jakiś szpital? Nie wiem, ale ogromne to jest. Jakieś są jeszcze napisy w oknach. Wejścia zostały zabite takimi dechami. Na 100% zrobili to tak, żeby tutaj nie można było wejść. Więc wątpię, że mi się uda. Zobaczcie, piłka do kosza. Futaba. Co to było? Czy to jakieś akademiki, pokoje? To jakaś drużyna? Nie wiem, może to był klub sportowy, tutaj drużyna koszykarska właśnie przy tym klubie, więc to może był nie szpital, a klub sportowy, który później zamknęli. Widzicie, dużo piłek do kosza. Już nie są napompowane. Spaldinga. Molteno. Też grałem kiedyś takimi piłkami. Tam jeszcze są stroje. I tutaj było coś na zasadzie szatni chyba, wiecie? Jak tu są szatnie, to zaraz gdzieś pewnie zobaczymy też boisko do kosza. Chyba że ono jest właśnie tam w tych zamkniętych pomieszczeniach. Szatnia. Tutaj kolejna szatnia.
książki, komiksy, szatnie, książki, komiksy, dyplomy. O, Chelsea. Jeszcze Lampard widzę po środku. I Mourinho, trener. Wiecie co to jest? To jest szkoła. A tutaj jest sala gimnastyczna, bo jak wcześniej rozchyliłem, to widziałem przez szparę siatkę, ale niestety została zamknięte, no z tej strony, tak? Widzę, że toalety są otwarte. O, są w ogóle takie na przestrzał zrobione. To bez kitu, jakby jeszcze wejść, to można korzystać. Jakby jeszcze woda była podłączona i deska jest podgrzewana. Widzę, że połączyło nas to samo. Back to school. To jest w sumie też ciekawe, jak się zmieniło, bo jak byliśmy w jednej z opuszczonych szkół, to po prostu był w niej prąd, podeszliśmy i się otworzyły drzwi, co nie? A tutaj już widzę, że wszystko zaczyna być po prostu zamykane. Liny, szczotki. To czego szukam. No siema, gdzie ty jesteś? Zaraz będę przy tym, co żeśmy się spotkali. Dobra, ty jesteś na zewnątrz czy wewnątrz? Byłem wewnątrz, już nie chodzę. Dobra, to czekam. Tak. Nie usłyszałem, gdzie on był. Ale słyszałem, że wewnątrz czegoś, więc może on znalazł wejście. Promieniowanie w szkole 0,27 mikrosiewerta. Troszeczkę więcej niż zwykle, znaczy się troszeczkę. Dalej nic. W ogóle taką jedną zależność zauważyłem, że jeżeli obiekt jest państwowy, tak jak ten, to jest dobrze zabezpieczony. Jeżeli obiekt jest prywatny, To nie jest zabezpieczone. to już nie jest zabezpieczony. To już, znaczy, no zależy, to już jest kwestia właściciela. Trochę wygląda jak ten dom z Ukedo. Zamknął sobie dom, nie dziwię się. Tu jeszcze jakieś figurki japońskie. Słoń na szczęście na środku. Widziałeś, skarpetki jeszcze za tobą wiszą? Widziałem. Mój rozmiar. To wiesz. Tutaj mieszkała mała Shibka. Gdzie tu jest napisane? Shiba. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym mieście Futaba. Jak widzicie, dekontaminacja trwa i zabezpieczanie. Fukushima wygląda inaczej niż wtedy, kiedy byliśmy w 2019 roku, ale dalej ma jeszcze coś do zaoferowania, co zobaczycie w następnych odcinkach. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!